Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Karol Wójcik. Od 30 lat mieszkam poza granicami kraju. Wróciłem tymczasowo z rodziną do Polski, aby wybadać potencjalny grunt pod przyszły powrót na łono ojczyzny. Jeżeli interesuje Cię spojrzenie wieloletniego emigranta na dzisiejszą Polskę, zapraszam. Mieszkając w Warszawie, wskutek splotu rozmaitych okoliczności, o których może kiedyś nawet nakręcę osobnego vloga, dane nam było zamieszkać tymczasowo na parę dni w mieszkaniu, które oferowane jest na rynku za niebagatelną sumę, nawet jak na warunki amerykańskie czy północnoamerykańskie. 7,5 tysiąca złotych za miesiąc. Jak nasze poprzednie mieszkanie, jest to rynek dosyć specyficzny, także cena może szokować, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że mieszkanie to jest mieszkaniem trzypokojowym, bo takiego szukaliśmy. Jest blisko stacji metra, a przede wszystkim jest to mieszkanie w pełni nie tylko umeblowane, ale w pełni wyposażone, co na polskim rynku jest już ewenementem samym w sobie. Niewiele mieszkań spełnia te właśnie kryteria i te, które są na rynku, a jest ich naprawdę garstka w porównaniu z tysiącami mieszkań na wynajem w takim mieście jak Warszawa. Po prostu nie mieliśmy specjalnie alternatywy, szczególnie w tych rejonach, czy na południe, Ursynów, prawda, Kabaty i tak dalej. Także po prostu trzeba było brać, co było. Dlatego i są to mieszkania akurat najdroższe, jakie widzieliśmy na rynku. No niestety, nasze mieszkanie, w którym mieszkamy normalnie, jest tańsze, ale korzystając z okazji, że jesteśmy w mieszkaniu za 7,5 tysiąca złotych miesięcznie, chciałem pokazać, co 7,5 tysiąca złotych w Polsce, w Warszawie kupuję. Zaczynamy! Na pewno kupuję bardzo duży taras. To jest akurat fajne. No i względną prywatność, co jak na Warszawę prawdopodobnie jest bezcenne samym w sobie. Czyli mamy ogród, prawda? Ale już tam za ogrodem, to nie wiem, to słychać, pewnie słychać już główna ulica, także szum cały czas. No ale powiedzmy, że no jest ogród. Fajnie. I jedziemy dalej. Nie wiem, co to tutaj jest. Po prostu jakaś stara skrzynka. Tak sobie stoi i czeka na lepsze czasy. Wchodzimy. Ostrożnie. To mi się podoba, to jest, ma taki styl, powiedzmy, retro. Nie wiem, ile to kosztuje ta półeczka, ale wygląda na znalezioną na śmietniku i ktoś ją tutaj chlapnął olejną. Ekstra. Lustra. Hej. Prawda? No, to jest pełny wypas. Domofon z telewizorkiem faktycznie. Drzwi, porządna rzecz. Tak, chciałem zobaczyć, że to jest jedyna szafa tutaj, znaczy to nie jest szafa, ale jedyna rzecz, gdzie można coś powiesić w tym mieszkaniu, w przedpokoju, którego nawet nie ma. No ale powiedzmy jakieś kurtki, coś, prawda, zakładając, że mieszkanie jest na wynajem powiedzmy średnioterminowy czy nawet długoterminowy, tam do roku, nie wiem, gdzie ci ludzie będą kurtki zimowe na przykład zawieszali. Także no kuchnia, prawda, wszystko tutaj akurat wszystko gra, jest nawet, prawda, zmywarka, proszę bardzo, tereda, świetnie, prawda, jak ktoś chce upiec jakąś babkę, czy kaczkę po chińsku zrobić, no, przepraszam, kaczkę po pekińsku,
Bardzo ma tutaj pole do popisu, prawda, ale powiedzmy sobie, o, na przykład, no tu już o ścianach to już nikt, prawda, tutaj się ścianą się nikt nie przejmuje, prawda, jakieś tutaj, nie wiem czy to widać, takie jakieś, nie wiem, nie chcę wiedzieć co to jest. To tak wisiało, zostawiłem, prawda, żeby powiedzieć, prawda, że no wystarczyłoby przecież tutaj przylepić coś, żeby to, okej, no ja tu jestem tylko lokatorem, także, który płaci 7,5 kafla za to, znaczy w sumie nie płacę, ale w normalnych warunkach tyle by to kosztowało. Idziemy dalej, prawda. Ciekawy koncept, prawda, tutaj łóżeczko, ściana. No nie widziałem czegoś takiego od dawna, także zawsze oczywiście jest dylemat, kto od ściany, prawda, także no mebelki też już lepsze czasy widziały, prawda, tutaj coś odbrzępolone, tutaj, prawda, jakieś porysowane i tak dalej, prawda, żeby nie być gołosłownym, prawda, tutaj jakiś, prawda, no wiadomo o co chodzi, prawda, tak zwany po angielsku wear and tear widoczny. Także chciałem zwrócić uwagę na tą szafę, bo to jest w tym mieszkaniu, znowu, w którym teoretycznie ludzie mają mieszkać parę miesięcy, czy nawet do roku, bo mniej niż rok. Prawda? To jest jedyna szafa tutaj, także no nie wiem, w Polsce jeszcze, ja wiem, że klimat się ociepla i w Polsce jest już prawie Afryka, ale parę kurtek, prawda, no to tu ludzie jeszcze, prawda, mają zwykle w swojej garderobie. Gdzie to powiesić? Nie wiem, no ale tak na marginesie, chociaż takie te właśnie rzeczy typu półeczki, prawda, jeszcze może być ok, takie rzeczy właśnie tego typu, to są właśnie rzeczy, które tak naprawdę są bardzo ważnymi. Jeżeli po paru tam powiedzmy dniach, tygodniach, czy nawet miesiącach, to właśnie takie rzeczy, czyli brak szaf, miejsca w szafie, czy w ogóle szaf, brak jakichś, prawda, rzeczy, gdzie można zawiesić, coś tam się chybocze, coś tam się, prawda, kiwa. To są rzeczy, które na co dzień zaczynają coraz bardziej grać na nerwach. Za 7,5 tysiąca, nie wiem, wydać by się mogło, że to powinno wszystko grać po prostu na 102, ale no jest tak, a nie inaczej. Jedziemy dalej. To jest taki ciekawy koncept o przejściu do pokoju mojej córki. Zwracam uwagę, to jest w swoim porządku na taki moskitera. No znowu, ktoś tutaj, kto to urządzał, zakłada, że w Polsce jest coraz cieplej i moskitera jest ważniejsza na przykład niż szafa. Prawda? W tym pokoju jest komoda. Tak, komoda jest, tak, prawda? Szafa. Nie ma szafy. Także znowu, jedyną szafą w tym mieszkaniu jest ta, którą pokazałem. No i oczywiście teraz przyjdziemy do pièce de la résistance, czyli może pokażemy łazienkę. Także, no co tutaj? No w sumie całkiem nieźle. Zwracam uwagę, prawda, że kibelek jak trzeba, ale na przykład, tutaj też ani jednego nie ma wieszaka. No nie ma wieszaków, żeby na przykład powiesić, nie wiem, ręcznik. Ręcznik trzeba powiesić, no jest jedno, jeden, prawda, jest nastrójka. Co z resztą ręczników? Nie wiem. Wanna, ciekawostką, prawda, prysznic. No fajnie, ja rozumiem, że prysznic, kurde, jest, ale czy można go kuźwa gdzieś go tutaj zawiesić, żebym ja nie musiał go trzymać za każdym razem w ręku, kiedy się pod nim myje, bo chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie wejdzie takiej wanny. To po prostu, to są jakieś takie odpryski tutaj, prawda, to porysowane, stare, następny odprysk. Tutaj przecież nie wsiądę, nie siądę do takiej wanny, no chyba, że założę jakiś kombinezon gumowy, prawda, na całe ciało. Także z definicji raczej ludzie chyba tutaj raczej stoją pod tym prysznicem. No to czy nie można tego, prawda, ile to kosztuje? Ile to kosztuje, żeby zamontować jakiś głupi taki wieszaczek, że można sobie ten prysznic, prawda, tam przyczepić, stoisz pod prysznicem, myje się człowiek. Tutaj zwracam uwagę, ciekawostka, są panele, prawda, żeby tutaj się nie chlapało. A propos, ten ręcznik, bo nam pralka wczoraj wylała nam
także było tutaj mokro. Uprawa jej wylała, no też takie kuriozum. W każdym razie, jak nie trudno zauważyć, tutaj była, coś jeszcze było, prawda? Co tutaj było? No to była ten panel tutaj najwyraźniej był, który teraz stoi sobie w kącie i czeka na lepsze czasy. Puszczamy już nasze lokum tymczasowe tutaj w dzielnicy Służew, czy 7 Mokotów. Także sami ocencie, czy 7,5 tysiąca, ile kupuje 7,5 tysiąca w Polsce, w Warszawie, przepraszam, pewnie w innych miastach jest za tańsze. W każdym razie, no, szału nie ma, moim zdaniem. Wręcz przeciwnie, ja osobiście jestem raczej rozczarowany tym wszystkim. No ale tak to jest w naszej kochanej ojczyźnie.